Cześć, to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj to będzie taki odcinek podsumowujący, zatem najpierw ja Wam powiem, jak były tworzone moje filmy, to znaczy o czym ja opowiadałam w cyklu Justa Animuje serię 2, a następnie powiem Wam, o czym będzie moja nowa animacja. W tym filmiku będzie bardziej mnie słychać aniż widać, ponieważ ja z jednej strony próbuję trochę poeksperymentować pod kątem wizualnym i pod kątem audio, żeby było coraz lepiej, a na końcu właśnie będziecie mogli oglądać moje nowe rysunki do animacji. Troszeczkę Wam opowiem o nowej fabule, o czym mam zamiar zrobić ten film. Dzisiaj już tak na podsumowanie odcinek 48 i będę prezentowała Wam przeróżne moje grafiki, a także wspominała o tym, co robiłam w odcinkach wcześniejszych. Drugi sezon z cyklu Justa Animuje, który jest związany z moim stypendium, które otrzymałam od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związany jest z projektem Kultura w sieci oczywiście, bo to jest tak się nazywało to stypendium. Zostało to zrealizowane właśnie w ramach programu stypendialnego Kultura w sieci od Ministra Kultury, ale także przede wszystkim nasz tutaj sezon jest związany z moimi refleksjami na temat sztuki tworzenia animacji i sztuki rysowania. A także nawet, jak ostatni odcinek pokazał, również troszeczkę tworzyłam rzeczy o muzyce. Czyli skąd wziąć muzykę i czy na pewno każdy materiał, który oglądacie, jest na licencji Creative Commons. To jest dość ważna sprawa, kiedy chcemy wysyłać nasze materiały na konkursy oraz także, żeby nie mieć nieprzyjemności z różnymi twórcami, bo to jednak ma znaczenie. Dobrze, najpierw opowiem Wam, o czym tak trochę powspominam na szybko były nasze odcinki i co jest tak jakby mottem naszego drugiego sezonu, a potem pokażę Wam obrazki związane z moją nową animacją. To będą takie koncept arty sugerujące troszeczkę, o czym będą moje nowe filmy, ale przede wszystkim te moje nowe filmy mają związek z właśnie tym, co jest ideą mojego Justa Animuje. Przypominam, że Justa Animuje to są vlogi tematyczne o tworzeniu filmów animowanych i o tym, jak ja podchodzę do sztuki rysowania. Dlatego też w odcinkach takich jak na przykład zastanawianie się takiego animatora jak ja, czy warto tworzyć swoje filmy animowane i wrzucać je na serwis YouTube czy do telewizji, pojawiały się takie tematy związane z osobami, które mają na przykład spektrum autyzmu. Czy osoba uzdolniona z niepełnosprawnością jest w stanie dorównać osobie pełnosprawnej? Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z czymś takim, że obie te osoby mogą mieć teoretycznie taką samą wiedzę, zbliżone umiejętności, ale na przykład poprzez to, że jedna z tych osób ma problem z obsługą popularnego programu graficznego i na przykład to w efekcie daje na przykład zupełnie inne efekty w jej pracach, czy to jednak ma na to jakiś wpływ. Oczywiście są tak zwane gusty i guścika, więc w tym przypadku nie mówię o tym, że na pewno jest na przykład źle czy dobrze, będąc po jednej czy po drugiej stronie, aczkolwiek nie ukrywajmy, ta druga strona chętnie chciałaby być na stronie tej pierwszej. Ja przynajmniej tak mam, więc wcale tego nie ukrywam. Jednak w tym przypadku tego rysunku to oczywiście było pytanie, czy trzeba koniecznie
znać perfekcyjnie, mieć perfekcyjną wiedzę na temat rysunku, żeby móc wykonać dobry rysunek. Przypadek twórców ze spektrum autyzmu jest taki, że przypominam, że oni nie specjalnie analizują to, jak rysują, nie specjalnie przygotowują szkice. Po prostu z pamięci rysują rysunki w sposób perfekcyjny, chociaż trzeba to bardzo mocno zaznaczyć, że gdyby mieli narysować coś od siebie, to byłoby już zupełnie inaczej. Ale osoby ze spektrum autyzmu wolą narysować perfekcyjnie Królewnę Śnieżkę, a nie zastanawiać się nad tym, czego mi jest za przeproszeniem potrzebne wymyślanie własnych postaci. Przecież tutaj wymyślono tyle fajnych postaci, że ja mogę rysować głównie fanarty. A że będą te fanowskie arty o wiele lepsze niż oryginał, to już druga strona medalu. Kolejne moje filmy to już były takie moje wspomnienia związane z tym, jak ja tworzę swoje filmy, ale także opowiadałam o tym, jak u nas tworzono filmy animowane, jak to się zmieniało, jak powstawały filmy animowane przed rokiem 1989, a jak jest to teraz obecnie. To też takie moje wspominanie naszych wytwórni filmów rysunkowych i zastanawianie się, z jakimi problemami możemy się mierzyć my, rysownicy, na naszym tutaj, powiedzmy, rysunkowym polu. Kiedy jednak już tak pozastanawiałam się i poprezentowałam nasze tutaj filmy rysunkowe, naszych artystów, to przyszła pora na to, żebyśmy mogli pokazać pracę takich twórców, jak na przykład tych, którzy byli dla nas inspiracją. I tutaj ja też sobie zrobiłam takie 2 odcinki powrotu do przeszłości. Przypominam, był odcinek o Osamu Tezuce, był odcinek o moim ulubionym anime Digimon Adventure, do którego ja w liceum wykonałam tak jakby fanowską kontynuację. Dlaczego i jak to była tworzona ta kontynuacja tego anime i co przy okazji się stało przy zapisie tego anime jako filmu, to zachęcam Was do obejrzenia tego odcinka, bo to też ma duży wpływ na to, jak ja podchodzę do tworzenia filmów animowanych. Jeśli mowa o tworzeniu animacji, to oczywiście uważam, że najlepsze, co może Wam się trafić, jeśli chodzi o rysunek, to trafić na mistrza, który Wam może nie że Was wyręczy, ale podpowie Wam na przykład, jaka technika jest dla Was najbardziej przyjazna, korzystna, w której technice Wy możecie więcej osiągnąć niż w innej technice. Moim zdaniem to ma ogromne znaczenie i tutaj uwaga, że mało który tutorial na internecie Wam to podpowie, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z programami, które nie zawsze są na przykład czytelne. Wiem, jest to dość takie charakterystyczne dla moich filmików, że ja o tym wspominam, ale trudno. Ktoś musi o tym mówić. Ktoś musi o tym mówić, że no niestety Photoshop i programy graficzne na tableta nie zawsze to jest to, co się uda. Dlatego ja też na przykład używam takich programów jak na przykład wektorowe programy lub dużo rysuję szkiców, a potem je koloruję w tych programach wektorowych. Albo jeszcze próbuję czegoś innego, ale nawet w tworzeniu, montowaniu tych filmów, jeśli nie znalazłabym programu, którego powiedzmy jestem w stanie się zorientować pod kątem interfejsu w dużej mierze i sama tam dojść do czegoś, to byłby problem. Oczywiście nie ukrywam, że samouczki w internecie to też jest bardzo cenna rzecz i warto też mieć na uwadze to, że warto szukać wiedzy także od innych twórców, dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi twórcami. Temu też służy ten blog, Justa Animuje. Na przykład mam taki odcinek 12 sposobów, 12 zasad związanych z animacją. Tutaj prezentuję Wam 12 metod, które są od rysowników ze studia Walta Disneya i że one się bardzo nam przydają w klasycznej animacji.
Może komuś taka rada się przyda, a może przyda Wam się rada związana z muzyką, z programem do sampli, którego ja na przykład używam, bo to zawsze jest jakiś sposób na tworzenie. Oczywiście ja też jestem osobą, która do dziś się bardzo wiele uczy i stara i tworzy i próbuje nowych rzeczy, jak na przykład dzisiaj znów nagrywam trochę inaczej to wideo, żeby było mnie lepiej słychać, bo oczywiście wszelka tak zwana konstruktywna krytyka jest mile widziana, na przykład popracuj nad tym, zrób to tak i tak, ale w konstruktywnej krytyce nie mieści się, przepraszam, wyzywanie osoby, której chcecie na przykład niby coś doradzić. To nie jest konstruktywna krytyka. I temu też służy mój cykl Justa Animuje. Jest odpowiedzią troszkę na takich twórców, którzy Cię bardziej wyzywają, aniż podpowiedzą, co masz zrobić. Oczywiście w gronie takich ludzi znajdują się też pozytywne, na przykład profile. Wymieńmy jakiegoś rysownika, który jest fajny i Cię nie wyzywa, a da Ci dużo podpowiedzi. Jest rysownik, który ma bodajże pseudonim Chris. I ten Chris po prostu dużo Wam podpowie, jeśli chodzi o taki klasyczny, akademicki rysunek. Mało tego, na Facebooku ostatnio na moim profilu APC Arte polecam Wam taką szkołę rysunku Oko. I ona też fantastycznie prowadzi zajęcia, nie ma tam wyzywania. Na oficjalnej stronie projektu Justa Animuje znalazły się mniej więcej powody, dlaczego ja kręcę te filmiki, bo oczywiście poza tym, że uwielbiam tworzyć animacje i animacje, przypominam, możecie oglądać na moim kanale YouTube, te mojego autorstwa, to także uwielbiam po prostu dzielić się tym rysowaniem, troszeczkę podpowiedzieć, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z pewnych moich niedoskonałości i jeśli znajdziecie jakiegoś rysownika, który Wam świetnie podpowie a propos proporcji, a propos kompozycji i będą one bardziej szczegółowe, jeśli chcecie iść w realizm, to jak najbardziej szukajcie takich rysowników. To ja jestem jak najbardziej na tak. Dobrze, a skoro już wyjaśniliśmy sobie troszkę, o czym ja tworzyłam te moje filmy z cyklu Justa Animuje, to teraz nadszedł czas jeszcze na taki mały bonusik. Są tutaj ilustracje związane z moją fabułą Największy Skarb Świata, kontynuacją przygód Kingi. I jeśli dobrze pamiętacie film, który oglądaliście ostatnio, najnowszy na moim kanale, to wiecie, że Kinga ma pewne kłopoty i w związku z tymi kłopotami będzie musiała wyprowadzić się do nowego otoczenia. Na dodatek okaże się również, że Kinga ma taki problem, że spotka jakby legendarną bohaterkę ze starożytnego Babilonu i będzie miała kolejny powód do wymiksowania się z tej wielkiej przygody. Potem Kinga, jak i inni bohaterowie trzecioplanowi z pierwszej animacji też okażą się bardzo istotni do rozwiązania zagadki związanego z kwiatem Sary. Więc ta druga część jest taka trochę pocieszająca, pokazująca, że nawet ci bohaterowie, którzy niekoniecznie są najfajniejsi, najbardziej przebojowi, też mają prawo do swoich 5 minut. Takie pocieszające troszeczkę, aczkolwiek Kinga będzie miała coraz więcej wątpliwości i będzie jeszcze coś związane z przeszłością jednej z czarownic, ale to już zobaczymy, czy ten wątek dokładnie będę rozwijać w nowej animacji, czy może ta animacja będzie serialem, ponieważ mam pewien nowy pomysł na tworzenie tej animacji. Pierwszym krokiem będzie narysowanie dużej ilości faz ruchu bohaterów, potem będę wykonywała tła, a potem dopiero będę montować. I będzie to troszeczkę inna technika, tak jak wspominałam Wam w moich Justa Animuje, w drugiej serii już, że mam zamiar połączyć wiele technik w jedno,
tak żeby otrzymać zupełnie nowej jakości animacje. A nie ukrywam też, że najlepszym programem do rysunku pozostaje dla mnie Adobe Flash, no i niestety nie ma rady na to, więc trzeba będzie tego Adobe Flasha i Corela, którego używam, jak dobrze wiecie, skomponować z tymi programami, gdzie się rysunki rozmazują. Oj, ale będzie trzeba coś zrobić, żeby zrobić coś nowego. Trzymajcie kciuki za moją nową animację, za moje nowe projekty i przypominam, że druga seria z cyklu Justa Animuje została zrealizowana w ramach programu stypendialnego Kultura w sieci, że moje nowe filmy z cyklu Justa Animuje, informacje o tym i nowe wydarzenia związane z tymi filmami mogliście śledzić na stronie Stowarzyszenia De Facto. Również informacje, taki bardzo fajny wywiad w związku z moim projektem miałam na blogu Kinoholik, na jego profilu instagramowym. Z Emilką Szarą rozmawiałam o tworzeniu animacji. Dzisiaj wieczorem jeszcze poopowiadam w ramach jeszcze drugiej serii, taki bonusik będzie w podcaście Tyflo Podcast, więc gorąco zachęcam, taka audycja będzie. Oglądaliście moje nowe filmy z cyklu Justa Animuje. Te filmy były realizowane w ramach programu stypendialnego Kultura w sieci, a osobą, która przyznawała te stypendia, był minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, za to, że razem byliśmy w trakcie całej tej serii Justa Animuje 2, gdzie opowiadałam Wam o tym, jak ja tworzę swoje animacje, dawałam Wam wskazówki, jak robić animacje, ale także przypominałam o tym, że są różne sposoby tworzenia i nie wszyscy posługują się tymi samymi choćby programami. Więc jeszcze raz Wam dziękuję za to wszystko, za aktywność, za udostępnianie moich materiałów, za odpowiadanie na pytania, a także za to, że po prostu byliście razem ze mną. I dziękuję wszystkim moim subskrybentom, tym, którzy byli od początku i tym, którzy zaczęli mnie oglądać, kiedy pojawiły się nowe odcinki. Dziękuję Wam jeszcze raz i pozostańmy razem, bo będą nowe filmy ode mnie, ale o tym jeszcze będę Was informować. Dzięki za uwagę, pa!